Szanowni Państwo, to już kolejne seminarium za nami. Partnerami dzisiejszego wydarzenia były firmy Iskar, Bloom, Schunk oraz CamDivision. Na bieżąco staramy się promować nasze hasło Productivity Development, dążąc do uzyskiwania na naszych objawiarkach jak największej produktywności. I z tego tytułu hasłem przewodnim dzisiejszego seminarium była wysoko wydajna obróbka tokarska i frezarska. Posłużyły nam do tego bardzo popularne, cenione przez klientów obrabiarki Okuma MA600, jest to poziome centrum frezarskie, oraz bestsellerowy model tokarki LB3000. Dziś na naszym seminarium przedstawiliśmy różne techniki obróbki stali. Prezentowaliśmy wiele różnych technologii, między innymi technologię stałego kątu opasania freza, stałego naddatku bądź rampowania. Uczestnicy seminarium zwrócili uwagę na dużą głębokość skrawania przy frezowaniu frezem jeżowym, która wynosiła 45 mm, a także na bardzo wysokie posuwy przy frezowaniu po rampie, które dochodziły nawet do 10 metrów na minutę. Skoncentrowaliśmy się dzisiaj na bezpośrednim zamocowaniu detalu przy użyciu kolumny mocującej wyposażonej w system Vero S, a także w system Vero S WDB, do którego został zamocowany detal bezpośrednio kołkami mocującymi. System Vero S WDP umożliwia zamocowanie detali o nieregularnych kształtach oraz takich, do których do tej pory musiały zostać wykorzystywane przyrządy specjalne. Odnośnie samych pokazów, to prezentujemy naszą najnowszą linię narzędzi Logic, linię narzędzi nawiązujących do przemysłu 4.0, do inteligentnej obróbki oraz do obróbki szybkościowej. Podczas seminarium firma Bloom Novotes prezentowała najnowsze sondy z komunikacją radiową, m.in. nową sondę TC64 Digilog do skanowania po konturze, a także standardową sondę do pomiarów punktowych, sondę TC60. Prezentowane na obrabiarkach zarówno na centrach poziomych, jak i na centrach pionowych sondy umożliwiają m.in. bazowanie, a także precyzyjny pomiar i weryfikację dokładności wykonania detali. Firma CamDivision jest autoryzowanym partnerem handlowym Siemens Software PLM w zakresie sprzedaży oprogramowania CAD/CAM. Podczas tego seminarium przedstawiliśmy możliwości, jakie daje system NX-CAM przy programowaniu obrabiarek CNC, frezarek wieloosiowych oraz tokarek. Dzisiaj zaprezentowaliśmy poziome centrum tokarskie LB3000MYC. Została przeprowadzona obróbka, podczas której zbieraliśmy materiał 7 mm na promieniu. Podczas dzisiejszego seminarium dużym zaskoczeniem dla uczestników było to, że maszyna podczas obróbki zgrubnej, gdzie zbierała 14 mm na średnicy materiału, miała obciążenie 120%, a maszyna pracowała bez zarzutów. Tokarka ta cieszy się wielką popularnością wśród naszych klientów dzięki swojej sztywności, dokładności, powtarzalności wymiarowej oraz możliwości obróbki z optymalnymi parametrami przy minimalnym zużyciu narzędzi. Uczestnicy seminarium byli bardzo pozytywnie zaskoczeni wysoką precyzją i krótkim czasem obróbki nawet bardzo skomplikowanych detali. Dziękuję bardzo za zaproszenie firmie HTM oraz dziękuję tutaj za udział wszystkich, którzy tak licznie przybyli i odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Jednocześnie już dziś pragnę Państwa zaprosić na kolejne seminarium, które odbędzie się 17 października. Tam zaś tematem przewodnim będzie robotyzacja procesu, czyli jak zwiększyć wydajność. HTM. Productivity Development.